Dzień dobry Państwu. Witam Państwa na części poświęconej kształceniu w UFE. Po mojej lewej ręce siedzi Klaudyna Grzelekowska, studentka kierunku lekarskiego, i Marta Wiśniewska, zajmująca się Erasmusem na naszym uniwersytecie, koordynator Erasmusa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. A mówić będziemy o Student Journey i o UFE Academy. Zacznijmy od Student Journey, od krótkiego wprowadzenia. Student Journey, wcześniej znany jako Diploma Supplement Track, nadal związany jest z suplementem do dyplomu. Składa się z 4 elementów: Induction Courses, Academic Courses, UFE Academy i UFE Stars. Pierwszy z tych elementów są to kursy, które możecie Państwo odbyć online. Ich celem jest zaprezentowanie idei i wartości UFE. Jak już pewnie Państwo słyszeliście w poprzednich częściach, to są 3 podstawowe zasady: równość, różnorodność i inkluzywność. Academic Courses są to kursy, które oferujemy Państwu my, jak i 9 pozostałych uniwersytetów. Możecie Państwo wybierać spośród bardzo dużej liczby wykładów, do tego jeszcze wrócimy. Natomiast najważniejszą ideą czy koncepcją z perspektywy UFE jest ta, że dzielą się one na 4 idee przewodnie. Pierwsza to tożsamość europejska, druga, powiem to po angielsku, bo brzmi to lepiej po angielsku niż po polsku, citizens well-being, cyfrowe społeczeństwo i zrównoważony rozwój. Następną częścią, o których mówiłem, jest UFE Academy. Jest to 20 wykładów, 10 wykładów akademickich i 10 otwartych dla wszystkich, które wskazują na otwartość uniwersytetu w stosunku do zagadnień społecznych, zwłaszcza do wydarzeń aktualnych, które dzieją się na zewnątrz uniwersytetu. I wreszcie UFE Stars, o których też będziecie Państwo mogli się dowiedzieć znacznie więcej, o tym powie trochę więcej Klaudyna. Dzielą się one na, jak sama nazwa mówi, 4 gwiazdki, które oznaczają pewne aktywności, które Państwo powinniście zdobyć, jeśli chcecie odbyć taką podróż studencką. Te aktywności to aktywność zawodowa, społeczna, mobilnościowa i językowa. Jak powiedziałem, zaraz troszkę więcej o tym powiemy. Macie Państwo do zdobycia 12 ECTS-ów co najmniej w ciągu 2 lat. Co najmniej 2 gwiazdki, z czego 1 mobilnościową, 3 wykłady w Akademii UFE i wszystkie kursy wprowadzające. Kursy wprowadzające, powtórzę, odbywają się online. W związku z tym, że nie przedstawiłem się na początku, to jeszcze dodam: Dariusz Pniewski, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Chciałbym po tej prezentacji, którą Państwu przedstawiłem, poprosić obie koleżanki o to, żeby powiedziały, jak wygląda funkcjonowanie Student Journey z ich perspektywy. Martę poproszę za chwilę o to, żeby powiedziała, jak wygląda to z perspektywy porównania, czy zestawienia, czy też możliwości skorzystania dodatkowego z tego, co oferuje Erasmus. Natomiast zacznę od Klaudyny. Klaudyna, Ty jesteś, jak rozmawialiśmy przed wejściem, chyba najbardziej aktywnym uczestnikiem kursów UFE. I w związku z tym chciałbym Cię zapytać, w jaki sposób zaplanowałaś sobie 2 lata dodatkowych zajęć? Jak powiedziałem, jesteś z kierunku lekarskiego. Jak Państwo zdajecie sobie sprawę, Klaudyna nie ma czasu na nic. W związku z tym zastanawiałem się, w jaki sposób, dlatego właśnie, pomyślała o programie dodatkowych studiów. Czy myślałaś o tym jako o pewnym uzupełnieniu, specjalizacji swojego zasadniczego planu zajęć, czy też o jakichś zajęciach uzupełniających, filozofii, jodze czy innych tego typu czynnościach? Akurat filozofii i jogi nie wybrałam, ale wszystko przede mną, zostało mi jeszcze chyba 1,5 roku. Osobiście tą moją podróż UFE traktuję jako pewien dodatek do moich studiów, ponieważ oferta UFE jest bardzo szeroka. Mamy możliwość skorzystania z przedmiotów, które są i bezpośrednio związane z naszym kierunkiem, i przedmioty jak archeologia wraków statków. Więc wybór jest ogromny. Ja osobiście postawiłam na przedmioty, które nie w bezpośredni sposób są związane z moim kierunkiem. Na przykład moim pierwszym przedmiotem był realizowany w University of Essex na Wydziale Historii. Była to historia pandemii, więc jest to zdecydowanie związane z moim kierunkiem, ale nie w sposób oczywisty i bezpośredni. I właśnie na to stawiam w mojej Student Journey.
ale z rozmów z innymi studentami biorącymi udział w tym samym przedsięwzięciu wynika, że motywacje są najróżniejsze, właśnie archeologia wraków statków cieszy się dużym powodzeniem. Nie sądzę, żeby ktoś ją studiował. Więc podejścia są różne, możliwości są ogromne i oprócz oczywiście academic courses mamy dostęp do kursów językowych z 10 uczelni w rozmaitych językach narodowych i takich dostosowanych do różnych potrzeb typu język biznesowy, akademicki. Jeżeli chodzi o zaplanowanie tych 2 lat, to bardzo pomocne są właśnie te gwiazdki, o których wspominaliśmy, ponieważ nie jest to tylko coś, co na koniec tych 2 lat otrzymujemy jako potwierdzenie tego, co robimy przez 2 lata. Jest to pewien plan. Na początku podróży, kiedy decydujemy się na zdobycie którejś gwiazdki, przedstawiamy Personal Development Plan, czyli swego rodzaju plan tego, jakie kompetencje dzięki dążeniu do tej gwiazdki chcemy zdobyć w ciągu tych 2 lat. Rozplanowujemy sobie jakoś to działanie, pozwala to trochę ustrukturyzować te 2 lata, bo jednak jest to duży czas, duże możliwości, można się w tym trochę pogubić. Ten plan jest dalej akceptowany i aktualizujemy go na bieżąco w trakcie, jak zdobywamy następne umiejętności, kończymy kursy, więc myślę, że system gwiazdek w pełni tu ma tu duże znaczenie. Jak widzicie Państwo, Klaudyna mówi płynnie i interesująco. Kompletnie tego nie reżyserowaliśmy, ale chciałbym wrócić do pewnej kwestii, 2 kwestii właściwie. Polecamy Państwu archeologię wraków, tak? Ale chciałbym Cię zapytać o te zajęcie, ten wykład dotyczący historii pandemii. Z Twojej perspektywy to wiem, tak? Klaudyna jest zadaniowa, że tak powiem, a historia pandemii jest, jeśli dobrze rozumiem, rozszerzeniem ze względu na sytuację aktualną. Właściwie dlaczego dokładnie ten wykład Cię zainteresował? Szczerze mówiąc, interesowałam się historią medycyny, ale nigdy nie poświęciłabym na to dużo więcej czasu, realizując jakieś dodatkowe studia podyplomowe, czy zajmując się tym zaocznie, ponieważ uważałam, że byłoby to po prostu za trudne i czasowo, i ze względu na mój brak wiedzy historycznej, do którego się właśnie przyznałam. A taki półroczny, 1 semestr pozwolił mi naprawdę dowiedzieć się bardzo dużo. Co prawda, na pewno musiałam włożyć więcej pracy niż pewnie pozostali studenci w kierunku historia, z którymi studiowałam, ale było to dla mnie bardzo owocne i też myślę, że moja wiedza medyczna, ponieważ przedmiot ten realizowałam zaraz po egzaminie z chorób zakaźnych, była bardzo pomocna dla innych studentów. Często potrafiłam im wyjaśnić przebieg jakiejś choroby i dlaczego było tak, a nie inaczej. Z kolei oni mogli pomóc mi w zrozumieniu przemian i relacji społecznych, które następowały w danym czasie, więc wspólnie dzięki tej różnorodności myślę, że wszyscy wynieśliśmy coś więcej z tego kursu. Jak Państwo widzicie, jeśli mogę to jakoś podsumować, zgadzam się z Klaudyną, jest ogromna liczba wykładów, jeszcze zresztą do tego na chwilę wrócę, ale to za chwileczkę. Natomiast jak Państwo widzicie, można znaleźć zaskakujące tematy, zagadnienia, wątki, które bardzo ładnie z jednej strony rozszerzą Państwa zakres zainteresowań, a z drugiej strony, Klaudyna, warto było, jak rozumiem. Zdecydowanie. Tak mi się wydaje. Jakich efektów spodziewasz się na końcu? Znaczy, mówiłaś o tym, że otrzymujecie Państwo gwiazdki, ale jak się Państwo domyślacie, Klaudyna nie będzie ich sobie drukować i naklejać na spodnie, tylko, chociaż może też rzeczywiście, ale jakby jakiego efektu takiego, no powiedzmy niekoniecznie mierzalnego nawet, ale jakiego efektu spodziewasz się po tych wykładach, w których uczestniczysz, czy w całej działalności właściwie, w której bierzesz udział? Myślę, że ważnym elementem tego przedsięwzięcia nie jest właśnie tylko to de facto kursy, wykłady, ale umiejętność właśnie podejmowania rozmowy na nie zawsze tematy, które są w naszej strefie komfortu, do których nie jesteśmy przyzwyczajeni, często po angielsku, nie po polsku, więc jest to swego rodzaju wychodzenie ze swojej strefy komfortu, umiejętność dostosowywania się do nowych warunków, co myślę, że będzie potrzebne. Przepraszam, nie wiem, ile osób odstraszyłaś w tej chwili, mówiąc o wychodzeniu ze strefy komfortu. Wracamy do strefy komfortu. Wracajmy do strefy komfortu. Nie, to bardzo dobry wątek, bo absolutnie się zgadzam, że jest to świetne, do tego jeszcze wrócimy, ale też wydaje mi się, że UFE jest dla osób, które lubią wyzwania, jest świetnym sposobem na odnalezienie własnej ścieżki. Ten plan indywidualnego rozwoju, o którym mówiłaś, jest rzeczywiście dla Państwa, tak mi się wydaje, gdybym ja mógł skorzystać, chętnie bym to zrobił. Powiem w ten sposób, ja też lubię wyzwania, ale z drugiej strony pewien komfort, wydaje mi się, również cała ta struktura daje, prawda? Więc jeśli można, gdybyś mogła powiedzieć o tych 2
dwóch perspektywach. Z jednej strony, bo wspomniałaś o tym, że no, pewne kłopoty można się zgubić, tak? Pewne kłopoty pewnie niestety Państwa spotkają. Jakiego typu to mogą być kłopoty? I z drugiej strony, jakie były takie pozytywne zaskoczenia, tak? Co jest nie tyle korzyścią, co jakby było ułatwieniem dla Ciebie, nie w wyborze, ale w poruszaniu się w całej tej strukturze. Jest to prawda, że można się trochę tutaj pogubić, jest to dość wszystko skomplikowane i bardzo rozległe. Każdy uniwersytet pracuje jednak w troszeczkę innym charakterze, w innym kraju, więc nie zawsze wiemy, czego możemy się spodziewać. Więc czasem było to trudne, żeby zrozumieć do końca, jak wszystko funkcjonuje w danej uczelni, czy to właśnie miałam zajęcia w Finlandii, czy w Chorwacji online. Czasem było to trudne, żeby rozeznać, co jest czym, co jest wydziałem, co jest departamentem, czy to jest rektor, czy to jest dziekan, to osoba, z którą rozmawiam. Ale miłym zaskoczeniem było to, że zawsze znajdowała się osoba, która chętnie pomogła. Była zdecydowanie ta inicjatywa skoncentrowana na studencie i na dostarczeniu mu jak najlepszego doświadczenia z UFE. Więc to było najbardziej pozytywne zaskoczenie. Mogłam konsultować nawet w trakcie pisania eseju zaliczeniowego, czego się nie spodziewałam, ale miałam przyjemność napisać. Mogłam mieć konsultacje na temat robienia przypisów, więc pomoc była dosłownie z każdej strony, w każdym aspekcie. Bardzo to korzystne. Marta, jeśli mogę, w związku z tym, o czym mówiła Klaudyna, z Twojej perspektywy, na co szczególnie trzeba zwrócić uwagę, kiedy ktoś taki jak, może nie, ktoś mniej aktywny wybiera sobie taką ścieżkę i próbuje skorzystać z Waszych doświadczeń, albo też połączyć Erasmusa z wyjazdem takim studenckim? Tak, przede wszystkim warto podkreślić, że jesteśmy w dosyć specyficznym momencie, to znaczy zaczynamy realizację nowej edycji programu Erasmus Plus na lata 2021-2027, którą niejako założenia główne programu Erasmus Plus, który jest wielkim programem kumulującym działania we wszystkich sektorach edukacji, nie tylko w szkolnictwie wyższym, natomiast oczywiście my się skupiamy na szkolnictwie wyższym. Natomiast UFE, w którym jesteśmy w okresie mniej więcej połowy realizacji zadań projektowych, wyprzedził cały program Erasmus Plus 2021, dlatego że głównymi założeniami jest inkluzywność, większa innowacyjność. Erasmus i w ogóle społeczeństwo europejskie ma być bardziej cyfrowe. Mamy też realizować zadania w sposób bardziej zielony, czyli dbając o ekologię. I to są te wszystkie założenia, które... I przepraszam, wychodzić na zewnątrz, poza Tak, jak najbardziej. akademię. Natomiast to są te wszystkie założenia, które pojawiły się w celach głównych UFE. I my przede wszystkim jako uczelnia gwarantujemy każdemu studentowi, który spełni wymogi formalne udziału w mobilności, gwarantujemy przyznanie stypendium każdemu studentowi, który się kwalifikuje do UFE Student Journey. Także ma gwarancję otrzymania tego finansowania, jeżeli będzie chciał zrealizować część swoich studiów za granicą w jednej z uczelni partnerskich UFE. Ale ten nowy program Erasmus Plus daje też zupełnie nowe możliwości, te możliwości, których nie było w ostatnich latach, a więc dla studentów, którzy nie mogą sobie pozwolić na długie mobilności, czyli powyżej 60 dni, jest możliwość realizacji tych krótkich pobytów od 5 do 30 dni. To jest absolutna nowość i wiemy, że bardzo wielu studentów z różnych powodów nie mogło sobie pozwolić na wyjazd na cały semestr czy cały rok. Usankcjonowana została też mobilność mieszana. Dlaczego mówię usankcjonowana? Dlatego, że Komisja Europejska już od wielu lat krążyła wokół tego tematu i chciała wprowadzić tego rodzaju mobilność. I uprzedziła to pandemia. W pandemii to było chyba dosyć pozytywne, że pomimo tej całej trudnej sytuacji, która mogła całkowicie rozmontować mobilność międzynarodową, mobilność studencka nadal działała. Oczywiście w troszkę mniejszym wymiarze fizycznym, natomiast nadal ta mobilność była realizowana, więc mamy te rodzaje mobilności już formalnie usankcjonowane. Inkluzywność w programie Erasmus Plus ma też wymiar finansowy, w tym sensie, że studenci, w języku polskim jest to tłumaczone jako studenci z mniejszymi szansami,
Na dzień dzisiejszy są to studenci, którzy posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności bądź decyzję o przyznaniu stypendium socjalnego, otrzymają zwiększone stypendia i wystarczy do tego tylko właśnie przedstawienie tego jednego z dokumentów. Będą otrzymywali też dofinansowanie kosztów podróży, co też jest nowością. Będą dodatkowe dofinansowania dla podróży tak zwanych zielonych, jeżeli student czy inny uczestnik programu zrezygnuje z podróży samolotem. Także cały ten program ma właśnie na celu aktywizację praktycznie wszystkich studentów, dlatego że myślę, że większość uczelni nie tylko w Europie, ale w ogóle wszystkich uczelni dąży do tego, żeby jak największy odsetek studentów miał to tak zwane doświadczenie międzynarodowe. JUFE i Erasmus to jest tak naprawdę jedno, jeżeli chodzi o założenia, więc my będziemy wspierać każdego studenta, który się zastanawia nad mobilnością i udziałem w Erasmusie, dlatego że była wspomniana kwestia komfortu. Mamy rozległe doświadczenia, jeżeli chodzi o realizację programu. Uczestniczymy w nim jako polska uczelnia od samego początku realizacji programu w Polsce. Skutecznie, intensywnie. Tak, od roku akademickiego 1998-99, tak, bo w tym roku program Erasmus+, wtedy pod inną nazwą, był realizowany w Polsce, także powiem tak, nie ma problemu, którego nie rozwiążemy, więc i zdecydowanie zachęcamy każdego studenta, żeby właśnie w jakiejkolwiek formie zdobył to doświadczenie międzynarodowe, bo jest to niezwykle cenne i praktycznie no, jest to jedna z najważniejszych kompetencji na rynku pracy w dzisiejszych czasach. Także tu też mamy bardzo duże doświadczenie, jeżeli chodzi właśnie o ocenę tej mobilności, w jaki sposób wpłynęło to na karierę naszych studentów, ale przede wszystkim też rozwój tych kontaktów, które zostają tak naprawdę na całe życie, więc bardzo zachęcamy, gwarantujemy stypendia, jest specjalnie wydzielona pula na właśnie mobilność w ramach stypendiów JUFE. Także tutaj udzielimy po prostu wszelkiego wsparcia i liczymy też na Klaudynę, że będzie jedną z tych pierwszych studentek, która fizycznie będzie mogła wyjechać, co zostało wstrzymane przez JUFE, ale może być ten krótki pobyt, tak? Drodzy Państwo, ja mogę od razu powiedzieć, nie współpracuję co prawda z Martą od 98 roku, na szczęście chyba, bo to wskazałoby na nasz jeszcze wiek, chyba nawet tu nie studiowałam. Tak, ale chciałem powiedzieć, że w związku z tym, że możecie Państwo zadawać pytania, to naprawdę wydaje mi się, że Marta jest w stanie odpowiedzieć na każde pytanie, nawet te, które jeszcze Państwu do głowy nie przychodzi, więc jeśli, to jeszcze, jak tu widziałem, 2 minuty nam zostały, więc jeszcze Państwo możecie zadać takie pytanie. A ci, którzy się dziwią, co ten Dwodzirej tu robi, to ja dodam, moim zadaniem, czy moją funkcją w JUFE jest członkostwo w Selection Committee, w komitecie oceniającym i z mojej perspektywy to, co powiedziała Klaudyna, było właściwie już gotowym wnioskiem, tak, który można by zaakceptować, a do tego jeszcze, jeśli Państwo macie wątpliwości albo możliwość skorzystania, to korzystajcie Państwo z tego, co mówiła, o czym mówiła Marta. Ja jeszcze dodam tylko 3 rzeczy z mojej perspektywy osoby oceniającej wnioski. Zwróćcie Państwo uwagę na spójność, czyli to, o czym mówiła Klaudyna. Ta spójność może się Państwu wydawać dosyć odległa, to znaczy te wraki statków to dosyć daleko do medycyny jednak, ale mimo wszystko, jeśli Państwa taki temat interesuje i jakoś wpiszecie go w swoje zainteresowania, to naprawdę to jest zaleta. Uzasadnić to trzeba, tak jak zrobiła to Klaudyna, konkretami, tak? Wcześniejszymi doświadczeniami. No i do tego jest jeszcze bardzo ciekawa rzecz, bo my jesteśmy bardzo otwarci, wciąż się to zmienia. W związku z tym trzecim punktem, na który Państwo musicie zareagować, to są osobisty i akademicki wpływ tych działań na rozwój JUFE, więc chcemy od Państwa czegoś, co nazywa się tak ładnie po polsku feedback. Ja Państwu bardzo dziękuję. Przypomnę raz jeszcze, Marta Wiśniewska, Klaudyna Grzelakowska i Dariusz Pniewski. Zapraszam Państwa na następną część. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu, nazywam się Natalia Projnowak i w naszym uniwersytecie jestem zatrudniona na stanowisku do spraw zarządzania zasobami ludzkimi w grupie nauczycieli akademickich i jest ze mną Urszula Walęczak. Dzień dobry, ja jestem zatrudniona na stanowisku do spraw zarządzania zasobami ludzkimi w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
Celem dzisiejszego naszego spotkania jest odpowiedzenie sobie na konkretne pytanie, w jaki sposób możliwy jest rozwój pracowników naukowych w naszym uniwersytecie, jak również w uniwersytetach partnerskich, zwłaszcza w kontekście funkcjonowania w ramach dwóch inicjatyw. Jest to inicjatywa UFE i UFERING. Zanim przejdziemy do tego etapu, ja bym chciała zakreślić tutaj słowo wstępu, ponieważ ten rozwój jest możliwy dzięki standardom, które daje nam Komisja Europejska. Wprowadziła ona w 2005 roku strategię do spraw zarządzania strategią rozwoju pracowników naukowych w całej europejskiej przestrzeni badawczej. W tej przestrzeni określono konkretne standardy, w których funkcjonujemy dumnie od 2015 roku, będąc posiadaczami nagrody HR Excellence in Research. Jest to szczególnie istotne, zwłaszcza w kontekście funkcjonowania w ramach inicjatywy UFE i UFERING, ponieważ każda z tych inicjatyw chce dbać o najwyższy poziom i jakość, jeżeli chodzi o rozwój pracowników naukowych i nie tylko, jak będziemy się to starały dzisiaj z koleżanką pokazać. Hasłami przewodnimi dla nas będą polityka rozwoju zawodowego, polityka rekrutacji, ścieżki kariery, polityka mobilnościowa oraz portal pracowniczy. To wprowadzenie dla Państwa, jeżeli chodzi o inicjatywę UFE i UFERING, będziemy się starały pokazać w sposób następujący. UFE jako model koncepcyjny i UFERING, jak to już wcześniej wspomniał Pan Rektor Wysota, jako taki model wdrożeniowy pewnych rozwiązań, który jest istotny, jeżeli mówimy o funkcjonowaniu otwartego i inkluzywnego Uniwersytetu Europejskiego. Zatem polityka rozwoju. Ula, co możemy powiedzieć o tym? Przede wszystkim działamy w oparciu o Staff Development Policy, czyli ten action plan, który był przygotowany już jakiś czas temu. Głównym jego kreatorem była właśnie Natalia, liderka naszego zespołu. A cele tego Staff Development Policy to przede wszystkim możliwość współtworzenia UFE przez wszystkich pracowników naszego uniwersytetu i tworzenie efektywnego i wspierającego miejsca pracy dla nas wszystkich oraz implementacja Europejskiej Karty Naukowca. Ta Europejska Karta Naukowca jest dla nas szczególnie ważna, bo wracamy z powrotem do ważnej nagrody, którą nasz uniwersytet posiada, a do której aspirują wszystkie uniwersytety będące w partnerstwie UFE. To pozwala nam zachować konkretne standardy. Polityka rozwoju to przechodząca dalej inicjatywa związana z polityką rekrutacji. W UFE bardzo ważne jest, żebyśmy przestrzegali wszystkich zasad, które są związane z polityką OTMR, czyli otwartej, transparentnej, opartej na przesłankach merytorycznych rekrutacji. Dokładnie. Jeszcze wracając na chwilę do Staff Development Policy, ja zapomniałam powiedzieć o zasadach, na jakich bazuje przede wszystkim ta polityka rozwoju. Tutaj przede wszystkim skupiamy się na inwestowaniu w szkoleniach, na tworzeniu miejsc pracy, na wykorzystywaniu różnych metod kształcenia, na rozwijaniu kompetencji miękkich. Przede wszystkim kładziemy nacisk na rozwój kompetencji miękkich, które powinny być równoważne, rozwijają umiejętności badawczych. Również wykorzystywaniem języka angielskiego w naszej codziennej pracy w celu rozwoju naszej kariery. Jeżeli mówimy już o rozwoju kariery, to musimy przejść konkretnie do ścieżek rozwoju i do ścieżek kariery. Jest to szczególnie istotne, jeżeli mówimy o UFE i później, co będę się starała pokazać jeszcze o inicjatywie UFERING. Dlaczego? Ponieważ tą ścieżką kariery objęte są dwie grupy pracownicze. Są to pracownicy naukowi, jak i pracownicy z grupy administracji, jak to ogólnie zazwyczaj mówimy. Jest tutaj bardzo ważna inicjatywa, o której należy wspomnieć. To jest inicjatywa związana z pracą postdoków w ramach inicjatywy UFE. I tu mamy taki aspekt z jednej strony zarządczy, a z drugiej strony aspekt naukowy, bo jakkolwiek nie jest tak trudno odpowiedzieć sobie na pytanie, jakich kompetencji i jakich umiejętności o charakterze merytorycznych potrzebujemy z punktu widzenia pracownika, to zorganizować taką inicjatywę
z punktu widzenia 10 równolegle funkcjonujących uniwersytetów w różnych porządkach prawnych, to już jest nie lada wyzwanie. Mieliśmy taką inicjatywę, okazało się, że JUFE jest tutaj bardzo dobrze rozpoznawalne. Na 59 wybranych ofert, które mogły zostać rozpatrywane, wybrano 8 kandydatur i te osoby rozpoczną swoją postdokową przygodę w ramach całej inicjatywy już od września tego roku. I co najważniejsze, tutaj zarysuję kontekst w ramach z Juferingiem, zanim Ula pokaże ten wątek z punktu widzenia pracowników z grupy nie nauczycieli. Jest to bardzo ważne, dlatego że na tej podstawie Jufering będzie chciał wybudować konkretną wizję i strategię rozwoju i ścieżek kariery pracowników z grupy nauczycieli, która będzie miała być konkretną propozycją dla Komisji Europejskiej jako model do wdrożenia dla otwartych uniwersytetów europejskich. Z punktu widzenia kadry administracyjnej, czyli pracowników nie będących nauczycielami akademickimi, bo to jest jednak szersza grupa. Ja mam zaszczyt pracować w takim mniejszym zespole, który jest typowo poświęcony rozwoju kadry właśnie nie będącej nauczycielami akademickimi. Natomiast ta grupa wzięła się właśnie z tego większego zespołu, który się skupiał na Staff Development Policy i w zasadzie w ramach rozwoju kadr działa takich kilka zespołów, które skupiają się na różnych szczegółowych pracach. Nie będę wszystkich wymieniała, ponieważ Natalia pod koniec pewnie też jeszcze do nich wróci. Natomiast chciałabym się skupić na tym zespole, w którym ja uczestniczę. Jest to kadra kobieca, jak to w głównej mierze jest, jeśli chodzi o pracowników administracyjnych. Dbamy o balans płci. Tak jest. Natomiast są to dziewczyny, kobiety na stanowiskach pełniących różne funkcje w swoich uniwersytetach, zajmujące się i HR-ami, i pracujące w centrach rozwoju, poświęconych i rozwojem kadry naukowej, nienaukowej, specjaliści do spraw HR-ów, są też studentki, są włączone w to uniwersytety z Maastricht, z Bremen, z Rzymu, z Madrytu. No i nasz wątek też tutaj się znajduje. Natomiast w tej chwili opracowujemy taki program, który skupia się wokół pracowników nie będących nauczycielami akademickimi, stricte poświęcony grupie związanej z rekrutacją i selekcją, czyli ten RNS obszar. Natomiast co jest, uważam, dosyć interesującym wątkiem, to, że grupa pracowników administracyjnych znowu, mimo że skupia się tutaj na rozwoju swoim własnym, ponieważ w tym programie będą uczestniczyły 2 osoby z każdego uniwersytetu, to mimo wszystko pracujemy nad tym, jak usprawnić, jak polepszyć ten proces rekrutacyjny dla pracowników naukowych. I tutaj w sesjach, które wstępnie opracowałyśmy na przyszły rok, mamy nadzieję, że tylko pierwsza sesja otwarcia będzie miała miejsce online, a tą drugą sesję uda nam się przeprowadzić w Maastricht i osobiście się tam spotkamy wszyscy, tak jak to było kiedyś na początku, kiedy Natalia jeszcze mogła wziąć udział na żywo w takim spotkaniu. Więc drugie, trzecie i następne kolejne spotkania, które będą miały miejsce od września do 2021 roku do czerwca 2022 roku będą kolejne poświęcone tematyce związanej z rekrutacją i selekcją, także z dzieleniem się wiedzą pomiędzy uniwersytetami z zakresu rekrutacji i selekcji kadry na uniwersytetach w ramach JUFE. Będzie też sesja poświęcona trendom przyszłości RNTS i także nowym technikom tak zwanego screeningu kandydatów. To może być bardzo interesujące dla Ciebie na pewno. Oraz na pewno będzie sesja poświęcona umiejętnościom przyszłości związanymi z rekrutacją i selekcją pracowników, nie tylko też naukowych. No i oczywiście będziemy mieć też sesję poświęconą różnorodności, inkluzywności, a także tak zwanemu implicit biased. Ta 8. i 9. sesja to będą takie sesje zamykające, jeszcze nie mamy tematyki, natomiast na pewno do tego czasu określimy gdzie i kiedy i mam nadzieję, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika też zaangażuje się w organizację jednej z sesji. Będziemy mogli być też
instytucją goszczącą naszych znajomych partnerów z JUFE. Płynnie przyszłyśmy do tematyki mobilnościowej, ponieważ jest to bardzo silny obszar koncentrujący zainteresowania zarówno w ramach JUFE i JUFERING. Mobilność w JUFE została poddana konkretnemu wyzwaniu. Dlaczego? Pandemia utrudniła tradycyjną mobilność, w związku z czym cała tematyka szkoleniowa i coachingowa została postawiona na tory takiej nauki zdalnej. Z jednej strony ogromne wyzwanie, z drugiej w krótkim odstępie czasu umożliwiliśmy setkom pracowników, zarówno z grupy nauczycieli, jak i osób nie będących nauczycielami, możliwość wzięcia udziału w profesjonalnych szkoleniach, które były koncentrowane na podnoszeniu kompetencji miękkich i czego na pewno nie udałoby się osiągnąć w czasie, kiedy możliwe były tradycyjne szkolenia. Ten moment mobilnościowy jest jeszcze ważny dla innej grupy. Może nie pracownicy, nie jeszcze pracownicy, ale nasi doktoranci ze szkół doktorskich. Jest to grupa bardzo ważna z punktu widzenia Komisji Europejskiej, dlatego że w początkowym momencie swojej kariery potrzebują oni poważnej opieki merytorycznej. JUFE stwarza taką możliwość, organizując szkoły doktorskie, a właściwie dając preludium w postaci szkół letnich. Będzie to wydarzenie 5-dniowe, podczas którego kandydaci będą mogli zapoznać się z ofertą szkoły doktorskiej, która funkcjonuje w każdym uniwersytecie i czerpać z tego korzyści. Ten program ma być później przekształcony w ramach inicjatywy JUFERING jako schematy mobilnościowe, konkretnie zaproponowane do wdrożenia już w ramach funkcjonowania w otwartych uniwersytetach europejskich, ale mobilność to też nasi pracownicy z grupy nie będącej nauczycielami administracyjnymi. Tam też jest dla nich szansa. Mamy też przygotowany taki program dla pracowników administracyjnych, który łączy się z tak zwanym job shadowing i na takie, mam nadzieję, wyjazdy będziemy mogli sobie wkrótce sobie pozwolić. I one różnią się tym od takich typowych wyjazdów w ramach Erasmusa, że osoba z danej instytucji, z danego działu będzie mogła wybrać sobie uniwersytet, dany departament, do którego chciałaby pojechać, oczywiście związany z jej miejscem pracy, z rozwojem zawodowym i tam spędzić czas w celu zapoznania się z tą samą tematyką, zapoznania się z tak zwanymi dobrymi praktykami, tak? Natomiast jest to bardzo uszczegółowiony program, bardzo zindywidualizowany i mam nadzieję, że będzie rzesza osób, która będzie chciała wziąć udział w tym programie. Myślę, że czas nam się kończy i zagadnień jest podsumowując, mnóstwo, dlatego zachęcamy Państwa serdecznie do obserwowania strony JUFE. Jest tam również podstrona, tak zwany portal pracowniczy. Z jednej strony forum wymiany doświadczeń między nami, bogactwo ofert, które składa każdy z naszych uniwersytetów partnerskich, ale przede wszystkim dbałość o naszą rozpoznawalność w europejskiej przestrzeni badawczej. Zapraszamy. zapraszamy. Wracamy do rozmów na temat budowania relacji z otoczeniem gospodarczym w ramach JUFE. Ze mną w studiu obecnie znajduje się Anna Kola, prodziekan do spraw organizacji kształcenia na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych oraz Justyna Łaskowska, w JUFE zajmująca się innowacjami i relacjami z przedsiębiorcami. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak ma się JUFE i to, co robimy w JUFE do otoczenia społeczno-gospodarcze? Co możemy zaoferować jako uniwersytet w budowaniu tych relacji? Aniu. Może ja bym przekazała najpierw głos Justynie, bo ja chciałabym powiedzieć o czymś, co jest trochę bardziej skomplikowaną formą kształcenia, która obejmuje właściwie myślenie o strategii uniwersytetu, strategii kształcenia na kolejne lata. Więc jeśli moglibyśmy zacząć od Justyny, to bardzo chętnie. Oczywiście.
współuczestnicząc w pracach zespołu do spraw przedsiębiorczości i innowacji, praktycznie realizujemy zadania wyłącznie angażujące interesariuszy zewnętrznych. Dlatego wszystkie nasze działania tak naprawdę ukierunkowane są tak na zewnątrz. Oczywiście nie bez pominięcia istotnej roli uniwersytetu. Realizując zadania, angażujemy praktycznie interesariuszy w każdym obszarze. Jednym z głównych działań, które aktualnie realizujemy, są to przede wszystkim pakiet inicjatyw kształceniowych, zwanych zbiorczo talk show. Jest to zestaw comiesięcznych spotkań z ekspertami w przeróżnym zakresie, który umożliwia budowanie kompetencji i umiejętności w zakresie z jednej strony biznesowym kompetencji miękkich, ale także umiejętności twardych. I tutaj zapraszamy zarówno społeczność akademicką, jak i społeczność spoza uniwersytetu do pełnego uczestnictwa i korzystania z wiedzy, którą pragniemy przekazać właśnie w comiesięcznych cyklach spotkań tego typu. Kolejna inicjatywa to inicjatywa, właśnie konkurs pod zbiorczą nazwą Challenge Teams. Jest to wieloetapowy konkurs, w którym po pierwsze pozyskujemy wyzwania generowane przez społeczeństwo, społeczność europejską i staramy się je rozwiązać w wieloobszarowych zespołach. I tu również zapraszamy do współpracy mieszkańców miast, zapraszamy ekspertów z przedsiębiorstw i zapraszamy mentorów z uczelni, oczywiście studentów, do rozwiązywania tych wyzwań, które stawia nam codzienność. I jedną imprezą, w którym w mniejszym stopniu, jest na najmniejszym stopniu organizacji, to są hackatony. Oczywiście wpływ tutaj miała niestety pandemia, co nie oznacza, że ta impreza się nie odbędzie i na nią oczywiście bardzo, bardzo czekamy. Wróćmy do strategii kształcenia, czy też nowej formy kształcenia, jaką są micro-credential. Anna Kola jest członkinią zespołu, która znajduje się w gronie ekspertów dotyczące tego właśnie tematu. Czym jest micro-credential? W takiej najkrótszej formie. Nie chciałam zaczynać tej wypowiedzi, tej części naszego spotkania, ponieważ można rozpatrywać micro-credentials na dwóch poziomach. Po pierwsze praktycznym, jako pewną formę kształcenia mniejszą niż regularne, pełne studia pierwszego, drugiego stopnia, czy studia doktoranckie, ale pewną małą formę lub moduł kształcenia, który uposaża studenta, ale to nie musi być student, bo to może być osoba, która nie posiada wyższego wykształcenia, na poziomie wyposaża w pewne kwalifikacje zawodowe, ale też pewne umiejętności. I z jednej strony jest to bowiem praktyka, a z drugiej strony jest to pewna strategia myślenia o tym, jakie zadania w zakresie kształcenia stoją przed współczesnym uniwersytetem. To już są problemy dużego kalibru, ale ten zespół roboczy, w którym miałam przyjemność brać udział, powołany przez Komisję Europejską, w której było dwoje przedstawicieli konsorcjum JUFE, czyli ja i przedstawicielka Uniwersytetu w Madrycie, debatowaliśmy nad tym, jak to kształcenie ma wyglądać. Ono na pewno musi w większym stopniu włączać otoczenie społeczno-gospodarcze, i musi być jak najbardziej przyjazny właśnie członkom tego otoczenia. I umożliwiać takie formy, które będą dostosowane do ich potrzeb, możliwości, nie tylko potrzeb zawodowych, ale też potrzeb związanych z rozwojem osobistym, społecznym. Stąd ta definicja micro-credentials, która bywa tak enigmatyczna i przez niektórych nie do końca zrozumiana, jest bardzo szeroka i ona ma właśnie, z tego powodu jest szeroka, by włączać jak największe gremia osób, które są gotowe podjąć dodatkowe kształcenie w ramach swojego kursu na studiach pierwszego, drugiego stopnia, bądź po prostu poza studiami. Stąd ta moja obecność tutaj, dyskusja o włączaniu uniwersytetu w działania otoczenia społecznego, gospodarczego, bo tak jest to istotne, by
by to kształcenie w ramach tych małych kursów Microcredentials prowadzić z przedsiębiorstwami, z firmami szkoleniowymi, z przedstawicielami biznesu, nie tylko w takiej instytucjonalnej formie, ale by też osoby, które są tutaj, mogły być nauczycielami, te osoby, które właśnie mają z tego zakresu wiedzę i umiejętności, chcą ją przekazać różnym odbiorcom. Czyli nie tylko nauczyciele akademiccy, tak, ale także ci, którzy, tak jak mówisz, mają wiedzę i doświadczenie niezbędne do tego, żeby przekazywać. Tak, myślę, że to jest bardzo szeroka definicja właśnie z tego powodu, by zaspokajać wszystkie możliwe potrzeby studentów. To jest zgodne z filozofią JUFE, która jest bardzo włączająca i bardzo studentocentryczna. Słowo student traktuje, tak jak powiedziałam, bardzo szeroko, że może być to po prostu osoba, która usłyszała o kursie z języka greckiego prowadzonym na jednym z uniwersytetów, chociażby JUFE, i chce poprzez możliwości zdalne w tym nim uczestniczyć. Ja myślę, że to, o czym Ania i Justyna mówiłyście, jest bardzo, jakby zazębia się z tym, co także robimy w JUFE in Our Cities, ponieważ naszym zadaniem jest także włączanie mieszkańców społeczności, które znajdują się w konsorcjum JUFE, w takie działanie mające na celu samorozwój i podnoszenie kompetencji, zarówno na rynku pracy, jak również takich miękkich umiejętności społecznych. Ja ze swojej strony dopowiem, że w JUFE in Our Cities zajmujemy się również takimi innymi formami, które mają pomóc zarówno studentom zagranicznym przybywającym tutaj na programach JUFE, jak również pracownikom, ale także naszym pracownikom i studentom włączyć się jak najszerzej w działalność na rzecz społeczeństwa. I to są już wspomniane wcześniej poradnie studenckie UMK, ale także łączenie mieszkańców, społeczność miast poprzez wspólne zamieszkiwanie ze studentem, a także inne formy, jak chociażby programy specjalne wolontariackie, które organizujemy z instytucjami miejskimi, a także wspomniane Skills Initiative, czyli właśnie myślę, to Microcredentials jest taką idealną formułą, by się wydawało, na włączanie studentów szeroko rozumianych, nie jako tylko tych instytucjonalnych na uczelni, ale także spoza uczelni, tych, którzy chcą swoje kwalifikacje podnosić. Czy inne jeszcze zadania w ramach JUFE są organizowane? Ja wiem, że Challenge Teams to są takie ciekawe formy, które mogą przysłużyć się miastu. Powiedz, w jaki sposób mogłyby rozwijać miasto Toruń, Bydgoszcz czy cały region? Przede wszystkim Challenge Teams to koncentracja na tematach bardzo uniwersalnych, tak naprawdę dla właściwie każdego miejsca w Europie. Może dla przykładu podam przedsięwzięcia czy też tematy, które zostały wniesione właśnie przez otoczenie społeczne pod konkurs. I to były na przykład temat walki z nietolerancją i językiem przemocowym w mediach i w polityce. Tak? Czyli właściwie to jest temat, który jest aktualny i uniwersalny dla każdego miejsca w Europie, dla każdego kraju europejskiego. Inny z tematów to na przykład kwestia szybkości przekazywania danych medycznych, co ma niebagatelne znaczenie tutaj, jeśli chodzi o sytuację pandemiczną. Kolejny przykład to kwestia związana z laboratoriami eksperymentalnymi włączającymi wirtualną rzeczywistość do praktyki uniwersyteckiej. Także są to tematy, które są wniesione przez właśnie otoczenie zewnętrzne w mury uczelni dla zespołów, które chciałyby się podjąć takich przedsięwzięć. Z kolei jeszcze w czasie tej wypowiedzi też przyszła mi jeszcze jedna kwestia do głowy, dlatego że tak naprawdę oczywiście JUFE samo w sobie jest ogromnym przedsięwzięciem, ale mamy jeszcze takie przedsięwzięcia satelickie, które również realizują ideę JUFE, misję Sojuszu,
i dodatkowo je rozszerzają. Jednym z takich przedsięwzięć, właściwie na które spodziewamy się pozytywnej oceny w procesie aplikacji, jest takie przedsięwzięcie satelickie, projekt satelicki Inno4UFE. I tutaj w bardzo dużym zakresie będziemy chcieli wspierać programy mentoringowe. Oczywiście, tak jak wspomniała tutaj pani dziekan, student jest w centrum i od studenta tak, ten temat się rozpoczyna, ale studenta wyprowadzamy na zewnątrz, do otoczenia społeczno-gospodarczego, w którym uczymy go przedsiębiorczości w programach mentoringowych, w programie zmierzającym do tego, by stał on się przedsiębiorcą. I tutaj będziemy też kładli duży nacisk na szkolenie, również na szkolenie kadry akademickiej w kontekście funkcjonowania w spółkach spin-offowych i w całym ekosystemie związanym właśnie ze spin-offami. Na przykład, tak jako przykład. Z tego, co mówisz, wygląda na to, że rzeczywiście to spojrzenie JUFE na człowieka, na studenta jest bardzo szerokie i dosyć kompleksowe. W JUFE in Our Cities, czyli w grupie roboczej, gdzie zajmujemy się tymi relacjami studenta, ale też pracownika i jego wyjściem poza mury uczelni, dużą uwagę skupiamy na kompetencjach związanych z poruszaniem się w otoczeniu społecznym. I tu to, o czym wspomniałaś, o Challenge Team, o tych programach mentorskich, z naszej perspektywy ten student jest też takim animatorem pewnego zachowania się w stosunku do drugiego człowieka, do potencjalnego klienta, petenta, interesariusza. Więc można powiedzieć, że rzeczywiście to podejście JUFE jest skoncentrowane na studencie, dosyć kompleksowe i ma dosyć szerokie zadanie. Natomiast jeszcze chciałam podpytać w kontekście właśnie micro-credential, czy masz, Aniu, jakąś wiedzę na temat tego, jakie obszary tego kształcenia mogłyby być brane pod uwagę przy organizacji takiej formy szkolenia się, kształcenia? Wszystkie dostępne na uczelni naszej, ale też myślę, że w ramach pozostałych 9 uczelni JUFE, ponieważ możemy skorzystać z tej możliwości uczestnictwa w kursach na innych uczelniach. To jest dla nas ogromny potencjał i to jest ogromna siła do tworzenia tych form kształcenia w perspektywie europejskiej. Komisja Europejska kładzie ogromny teraz nacisk, z czym wiążą się również działania legislacyjne, ale też finansowe. Kładzie nacisk właśnie na reoferowanie tych form kształcenia odbiorcom, studentom. To nie jest uzasadnione tylko i wyłącznie indywidualnymi kwestiami, potrzebą spersonalizowania kształcenia, tak jak mówił dzisiaj rano rektor Nering, ale z potrzebami po prostu rynku pracy. No, pandemia uwypukliła niestety problemy rynku pracy, chociażby takie, że te kwalifikacje zawodowe zdobywane podczas regularnych kursów są zbyt sztywne, są zbyt formalne. One są czasami niedostosowane wręcz do potrzeb rynku pracy. I uzupełnienie sobie tych kompetencji, tych kwalifikacji, to też jest kwestia, jak nazwiemy te micro-credentials w języku polskim. Obecnie w ministerstwie trwa też debata na ten temat, bo każda definicja będzie podkreślać inny walor tych kursów. Po prostu możemy dzięki temu uzupełnić te kwalifikacje tak, jak potrzebujemy tego my, ale też jak potrzebują tego pracodawcy. Bo warto też spojrzeć na micro-credentials z perspektywy pracodawców. Oni też mogą potrzebować konkretnych umiejętności, konkretnych kwalifikacji. Zatem otwiera się kolejne pole do współpracy z przedsiębiorstwami w tym zakresie. To jest naprawdę ciekawa inicjatywa, a w związku z tym, że jesteśmy w konsorcjum JUFE, możemy wybierać i nasi studenci mogą wybierać spośród bardzo bogatej oferty. Zastanawia mnie jeszcze jedna kwestia w kontekście JUFE i tej naszej
europejskości. Czy to może być atut, że mamy tak silną reprezentację praktycznie w całej Europie, czy jednak tutaj powinniśmy koncentrować się na lokalnych rynkach? Justyno. No cóż, jeśli patrzymy, jeżeli mamy ambicje na międzynarodową rozpoznawalność, zarówno jako uniwersytet, a także jako miasto i kraj, to oczywiście ta otwartość jest jak najbardziej pożądana i kierunek rozwoju, jaki został, któremu jakby przyświeca projekt i jego programy satelickie, no jest jak najbardziej pożądany i wydaje się jak najbardziej słuszny ku temu, jakby, żeby tą ścieżką właśnie podążać dla rozwoju i jakby dla tego dobrostanu społecznego. Aniu? I tutaj wracam do tego politycznego, strategicznego znaczenia kursów microcredentials jako jednej z tych form budowania na nowo nowej wspólnoty europejskiej, która być może jest poraniona pandemią, ale też różnymi ruchami społecznymi, które no, każą na nowo przemyśleć wartości Unii Europejskiej. Jednym z nich na pewno jest edukacja i zarówno regularne kursy, jak i te kursy microcredentials temu na pewno służą. I Unia Europejska bardzo silnie kładzie na to nacisk i cieszę się, że możemy w tym uczestniczyć jako konsorcjum JUFE. Dziękujemy w takim razie za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję. Szanowni Państwo, serdecznie dziękujemy, że byli Państwo z nami przez te 3 godziny. Zachęcamy bardzo do obejrzenia relacji z wydarzenia, a także stale do zadawania pytań na streamie. Na wszystkie Państwa pytania odpowiemy. Panie Rektorze? Szanowni Państwo, ja się przyłączam do tych podziękowań. Dziękuję wszystkim Państwu, którzy uczestniczyliście po drugiej stronie ekranów, którzy śledziliście relacje z naszych spotkań. Mam nadzieję, że rozjaśniliśmy Państwu wątpliwości, przybliżyliśmy najważniejsze idee, jakie stoją za JUFE, że pokazaliśmy, co już zrobiliśmy i co nas jeszcze czeka. Bardzo też dziękuję całemu zespołowi JUFE, który był zaangażowany dzisiaj w to wydarzenie. Wszystkim Państwu, którzy na co dzień pracują na rzecz konsorcjum JUFE, a to znaczy na rzecz naszego uniwersytetu, który zajmuje ważne miejsce w tym aliansie. To ponad 40 osób, które na co dzień wykonują swoje obowiązki z wielką pasją. 40 osób, które należy do tego teamu JUFE i ponad 100 osób, które działają na rzecz różnych aktywności, które JUFE prowadzi. To spora grupa ludzi, ale tak naprawdę chcielibyśmy, by JUFE znalazło się w naszym, by JUFE było postrzegane przez wszystkich członków naszej społeczności jako wielka szansa dla naszego uniwersytetu. Zachęcam więc wszystkich członków naszej akademickiej społeczności, wspólnoty do tego, by angażować się w działalności, którym patronuje JUFE, ale też współtworzyć aktywności, które możemy pokazać w tym sojuszu jako nasz wielki i ważny wkład. Bardzo Państwu dziękuję.